Czy na przykład taki implant może się nie przyjąć lub pęknąć? Taki implant nie może się nie przyjąć, dlatego że on jest immunologicznie dla organizmu obojętny. Silikon czy różne postaci silikonu są jednymi z najlepiej przebadanych i stosowanych najdłużej w medycynie. Takie implanty silikonowe są stosowane praktycznie od 1962 roku. Oczywiście stopniowo udoskonalono ich konstrukcję, ale to jest taki produkt i taki materiał, który w medycynie jest stosowany z górą pół wieku. On się nie może nie przyjąć w tym znaczeniu, że nie ma takich reakcji ze strony organizmu, jak na przykład na odrzucanie tkanek pochodzących z dawcy lub takich, które dotyczą wielu innych materiałów, że taki materiał wywołuje reakcję obronną organizmu. Nie. Oczywiście mogą być różne niekorzystne następstwa posiadania takiego implantu, natomiast nie ma reakcji odrzucania. Oczywiście może pęknąć w znaczeniu, no oczywiście nie eksplozji, tylko przetarcia się osłonki i też nie jest to problem, który stwarzałby zagrożenie dla życia czy zdrowia, bo należy pamiętać o tym, że każde ciało obce, czy taki implant, czy implant stawu biodrowego, zęba, jest izolowany przez organizm łączno-tkankową błoną. To się potocznie mówi, że się robi torebka. W związku z czym, jeśli implant, nawet osłonka implantu ulegnie przetarciu, to potem zawartość implantu nie trafia gdzieś, trafia do tej łączno-tkankowej torebki. Owszem, jest to powód do wymiany implantu, bo taki implant jest niesprawny, natomiast nie zagraża to życiu, nie zagraża to zdrowiu, nie jest to problemem do załatwienia na już, tak jak zapalenie wyrostka na przykład. Pomijając już oczywiście fakt, że na przykład w przypadku implantów anatomicznych nic się nie wylewa. Tu nawet jak dojdzie do przetarcia, to owszem, widać to w badaniach obrazowych, natomiast zawartość nie jest półpłynna i nigdzie się nie przemieszcza. Owszem, też jest to implant do wymiany, bo należy go uznać za niesprawny. To są implanty, które posiadają życiową gwarancję, więc w praktyce ich wymiana, no, jeśli nawet byłaby konieczność, nie obciąża pacjentki finansowo. A jeśli się nie wymieni na przykład? To też nie stwarza zagrożenia dla życia czy zdrowia, natomiast problem może być taki, że na dłuższą metę implant, który uległ przetarciu, którego czy półpłynna zawartość, czy taka bardziej sztywna ma kontakt z tą torebką, może spowodować obkurczanie się torebki. I wtedy taka pierś zmieni kształt, to może akurat mniej istotne, ale może, nie musi, ale może się stać bardziej twarda. I to wtedy też nie jest problem medyczny oczywiście tak do końca, ale jest problemem takim, no może nie natury estetycznej, ale funkcjonalnej dla pacjentki. Też nie musi tak być. Ja miałem wiele takich pacjentek, u których po upływie kilkudziesięciu lat przy wymianie implantów okazywało się właśnie, że mają uszkodzony implant i nie wydawało to żadnych objawów. Ba, nawet nie było widoczne, zwłaszcza jeśli chodzi o te implanty pierwszych generacji, nie było do końca widoczne w tych badaniach obrazowych.